Witajcie! W dzisiejszym odcinku jedziemy na kolejną już filipińską wyspę, gdzie podziwiamy morze w niezliczonych odcieniach niebieskiego. W tym odcinku dowiecie się, czym zaskoczyło nas filipińskie jedzenie. Zwyczajnie do cukru. Ja wiem, to wynika z różnych takich rzeczy, że jesteśmy, myślę sobie, wielkimi szczęściarzami, że możemy znać te różne rodzaje smaków. A także znajdziemy na targu nasz ulubiony owoc, który znamy jeszcze z Ameryki Centralnej. Przyjrzymy się również przyrodzie, poczynając od przepięknych żółwi morskich, a także popływamy z ogromnymi rekinami, co nie będzie najlepszą dla nas przygodą. Oczywiście będą też kraby, które Tomek wypatruje zawsze i wszędzie. Zapraszam na ostatni już odcinek z Filipin, a konkretnie z wyspy Cebu. Pani z obsługi się schowała do środka, więc ja chyba również to uczynię, no bo co tu będę tak siedzieć sama. Jest duszno gorąco, jest klimatyzacja, usiedliśmy w kawiarni. Tomek kończy truskawkowego szejka. Jak jest? Intrygująco. Nigdy nie jadłem tak różowych truskawek. No i taka historia. Jest to odmiana po miejscu, gdzie byliśmy u Krzysztofa i Leny, gdzie był środek dżungli, cisza, spokój, ptaszki ćwierkały. Wczoraj wieczorem oglądaliśmy przez kilka godzin spektakl na niebie, czyli burza, błyskawice z każdej strony. I po prostu siedzieliśmy sobie w ciszy i obserwowaliśmy. To było bardzo przyjemne. Więc tutaj właśnie wysiedliśmy w taki chaos. No, jest inaczej. Taka przygoda. Tak sobie chodzimy i zwiedzamy miasto. Do Makete. Ja w ogóle też kumam, że my ostatnie kilka dni spędziliśmy z Krzysztofem i Leną. Ale tak poza tym, to ani w tych wszystkich autobusach publicznych ja nie widzę w ogóle turystów. W ogóle sami lokalsi, może jeździmy po prostu tymi lokalnymi w kółko autobusami, ale jakoś mało i tutaj też tak czuję wzrok ludzi na sobie. A podobno to Dumaguete to jest takie miejsce, gdzie są wszyscy ekspaci na wyspie. Mieszka ich najwięcej tutaj, ale może nie, może się mylę. Będziemy poszukać coś do jedzenia. Jak oceniasz pizzę? Pierwsza moja pizza, którą jem na słodko. To jest wszystko. Taki Holender, którego poznaliśmy, Robert. Pewnie jeżeli będzie to nagrane, pozdrawiamy Ciebie, Robercie. Mówił, że oni tutaj do wszystkiego dodają cukier, do wszystkiego. No, najlepszym przykładem jest to, że nie mieli za bardzo żadnego innego wyboru jak Mountain Dew, które jest chyba w ogóle zakazane w niektórych krajach ze względu na ilość cukru. Ale tak, to jest pizza, która jest słodka po prostu. Ja czuję cukier skrzący w moich zębach. Zgadzam się, jest to obrzydliwie słodka pizza. Na maksa. Hot dog w słodzonej bułce z sosem, który wydawało mi się, że jest ketchupem, ale jego smak sugeruje, że to raczej jest sos truskawkowy. Frytki bardzo dobre, ale również na słodko. Bardzo doceniam kuchnię u Roberta. Tam nie było tyle cukru. Z mojej perspektywy po prostu mnie to smuci, że niekoniecznie ludzie znają takie smaki, jak my znamy. I to jest smutne, że nie mają tego porównania. Jak na przykład mogłaby smakować pizza czy inne produkty, jak są przyzwyczajeni do cukru. I ja wiem, to wynika z różnych takich rzeczy, że jesteśmy, myślę sobie, wielkimi szczęściarzami, że możemy znać te różne rodzaje smaków Tak. różnych dań. To jest duże szczęście. Burger ma jak dla mnie wszystkie kolory tęczy, w sensie takiej chemiczny, jednorożkowa kraina. Ta grupka chłopaczków, co się kręciła tam koło tej pizzy i tego baru, no to zauważyliśmy, że dorabia sobie, tak, że wszyscy, którzy podjeżdżają na motorach, to chłopaczki ustawiały te motory tak jakby je niby parkując i potem jak ludzie odjeżdżają, no to dostają jakieś drobne. Więc jak drugi raz nas zaczepili o pieniądze, mimo tego, że nie posiadamy motoru, to żeśmy oddali po prostu im resztę, czyli jednego hot doga, jednego hamburgera i pół pizzy. I chłopaki się tak ucieszyli,
no cała od razu się zebrała ferajna i bardzo, bardzo się ucieszyli. Więc fajnie, że zamiast pieniędzy dać dzieciom jeść. To jest jedna rzecz, ale no, Tomek ma trochę wątpliwości co do tego wszystkiego. No tak, prawdopodobnie sprzedaliśmy im cukrzycę typu pierwszego albo drugiego, nie wiem. Po prostu jest tak nawalone cukrem. Po prostu mamy trochę wyrzuty i taką rozkminę, że fajnie, że tam daliśmy to jedzenie, bo my byśmy go nie zjedli. Bo to było po prostu super, super za słodkie. Po prostu totalne cukroza. Niewiarygodnie słodkie. Taki ulepek. Nie wiem, czy chłopaki dorabiają tak na co dzień z tymi motorami, czy po prostu mają okres wakacyjny. Ciężko to ocenić. Z tego, co tutaj podpytywaliśmy, no to Nie mają wakacje. obowiązek szkolny jest tylko i wyłącznie do 12 roku życia. Oni, myślę, że może najstarszy miał 12, ale teraz w ogóle są wakacje, takie długie, kilkumiesięczne wakacje, więc mam nadzieję, że sobie po prostu tak wakacyjnie coś tam dorabiają. Wyglądali na szczęśliwych i bawili się i tak dalej, nie umartwiali. Oni się zęby kleją teraz, mimo że wzięłam tylko parę gryzów. Najwięcej to chyba frytek zjadłam z tego wszystkiego, obtrzypując je z tego kolorowego, słodkiego proszku. No nic, to może w którymś momencie wrócimy do kraju, gdzie będzie kuchnia bardziej dla nas francuskich piesków. Jest już rano i czekamy na łódź, żeby się przeprawić na drugą wyspę, czyli z wyspy Negros, na której teraz jesteśmy, z Dumaquete, na wyspę Cebu. Ja nie lubię przygranicznych i przyportowych miasteczek. W nich zawsze jest takiego coś shady, nie? Że mam jakaś taka jestem na alercie trochę. Dzisiaj rano wstałam, żeby kupić, nie wiem, jakąś bułkę, żeby coś zjeść. I zaczepiły mnie 3 kobiety. Dokładnie podeszłam do 3 stoisk i przy 3 stoiskach zaczepiały mnie kobiety z dziećmi, prosząc o jedzenie. No smutne to wszystko jest, no przecież na co? Mam się zamknąć w resorcie? I co? Ajajaj, te podróże. To jest to? Podróże kształcą? Właśnie to? Ja nie wiem. Wiemy w ogóle skąd ta łódka odpływa? Czy to jest stąd, czy z tego drugiego tam? Mam bardzo silne przeczucie, że to jest ta łódka, która jest zaparkowana za nami. To jest tak gorąco, jakbyście weszli w lato do szklarni. To jest tak gorąco, jak w szklarni. Na wieczór dotarliśmy do naszego noclegu w Moalboal. Trwał odpływ, więc wiele mieszkańców szukało przy użyciu latarek różnych darów morza. Jesteśmy na wyspie Cebu, w okolicy Moalboal, ale popularnej miejscówce dosyć. My jesteśmy trochę na uboczu tego całego miasteczka, w jakimś resorcie, z którego to za mną jest restauracja z niewiarygodnie fatalnym jedzeniem, niewiarygodnie. A tu jest już Moszko i teraz jest przypływ i jest fajnie, bo jedząc śniadanie obserwujemy żółwia. Żółwie morskie, choć wyglądają ospale, potrafią pływać z prędkością do 35 km na godzinę, gdy poczują się zagrożone. Potrafią żyć nawet 80 do 100 lat i wracają na te same plaże, na których przyszły na świat, aby złożyć jaja.
Według legendy dawno temu żółwie mieszkały wyłącznie na lądzie. Były powolne i bezradne wobec drapieżników. Pewnego dnia żółw poprosił Boga Morza, aby dał mu schronienie w wodzie. Bóg spełnił prośbę, ale pod jednym warunkiem. Żółwie będą musiały zawsze wracać na plażę, by składać jaja, żeby pamiętać, skąd pochodzą. Od tamtej pory żółwie żyją w oceanach, ale nigdy nie zapominają o ziemi, gdzie zaczęło się ich życie. Dlatego mieszkańcy Filipin wierzą, że żółw symbolizuje wierność i powrót do domu, a także harmonię między lądem i morzem. A my znajdujemy się na lądzie, w niedrogim resorcie na obrzeżach Moalboal. Nie będę wam podawać nazwy tego miejsca, bo choć piękne, to była tam bardzo dziwna atmosfera i narzucający się ze skamami ogrodnik. Do miasteczka mieliśmy około 15-20 minut trycyklem. Jest to najtańszy środek transportu, a każdy trycykl ma swoją unikalną stylówę. Są różnie ozdobione, często w jaskrawych kolorach, jeszcze częściej z motywami religijnymi lub imionami bliskich. Dojechaliśmy gdzieś nie wiadomo gdzie. Jest gorąco mega, więc pijemy różną herbatę. Męczą mnie te Filipiny, nie mam tu serduszka. Oj, nie mam. Ciężko powiedzieć czemu. Ponieważ dojechaliśmy zupełnie w inną część miasta, ponownie wsiedliśmy w tuk-tuk, by podjechać do właściwego celu, czyli lekarza. Mam taką tajemniczą wysypkę na nogach, a to podobno najlepszy lekarz w mieście, który nawet sprzedaje bikini w tych kartonach obok recepcji. Wysypka pojawia się i znika, jeszcze teraz mam zawalony nos i czuję się super przeziębiona, więc postanowiliśmy pojechać do lekarza. Znowu wybraliśmy jakiegoś, co ma dobrą opinię i że niby polecany tutaj przez wszystkich. Fajnie by było wiedzieć po prostu, co to jest, no. Co to jest? Ja już eksperymentuję ze wszystkimi ciuchami. Zmieniam, bo może to jest uczulenie na proszek do prania, ale jak mam w ogóle ubrać i zrobić coś innego, jak tu nie ma dostępnych innych proszków, innej dostępności do prania, no... Zagadka, uroki podróży. Może powinnam w ogóle zmienić i zacząć się nazywać, nie wiem, kicia i choroby na świecie. Lekarz przypisał jakieś kremy i tabletki, więc podjechaliśmy do apteki. Oprócz leków udało nam się kupić ulubiony owoc Tomka, który poznaliśmy jeszcze w Ameryce Centralnej, czyli flaszowiec miękkociernisty. Tym razem, korzystając z baru w resorcie i uprzejmości kelnerki, Tomek przyrządził napój z tego owocu samodzielnie. Yeah, Guanabania. Guyabano. Guyabano. Yeah. Because we've seen it in Central America and they've been calling this guayabana. Guanabana. Guanabana. Okay. But it's the same fruit. Chciałem powiedzieć flaszowiec miękkociernisty. Dobre? Mhm. Nie, dziękuję. Sorry. Oh, I cleaned it after.
Dobre? Bardzo dobre. Robiłem co mogłem. Jest naprawdę dobre. Przenieśliśmy się do innego hotelu, bliżej miasta. Moalboal to niewielka miejscowość rybacka położona na zachodnim wybrzeżu wyspy Cebu, licząca około 30 000 mieszkańców. Zanim pojawiła się turystyka, mieszkańcy żyli głównie z połowu ryb i rolnictwa. Od lat 80. Moalboal stopniowo stało się jednym z centrów nurkowania na Filipinach. Dziś to miasteczko łączy lokalny wiejski klimat z międzynarodową społecznością nurków i podróżników. Wstajemy o 5 rano i jedziemy do miejscowości Oslop, gdzie docieramy jeszcze w nocy. To tutaj będziemy pływać z rekinami wielorybimi i w sumie będziemy tego żałować. Ale po kolei. Po zakupieniu biletów musimy jeszcze poczekać na wschód słońca, który był przepiękny. Na czym to polega? Tu jest centrum, gdzie pani daje instrukcje, żeby nie dokarmiać, nie dotykać, bo mogą różnie zareagować. Tu się ludzie gromadzą, wsiadają na łódeczki, wypływają zaraz tu. I tu się dzieje ponoć cała akcja. Ręce. Też są jeszcze obydwie. Rekiny wielorybie mogą osiągać nawet 12-14 metrów długości i ważyć ponad 20 ton, a mimo to są łagodne i nieszkodliwe dla ludzi. Rekiny wielorybie żywią się planktonem i drobnymi rybkami, filtrując wodę. Otwierają ogromne paszcze i zasysają tysiące litrów wody. Jest to temat kontrowersyjny, ponieważ od około 2011 roku lokalni rybacy zaczęli dokarmiać rekiny, co sprawiło, że zwierzęta zaczęły przypływać tu codziennie. To uczyniło Oslop jednym z najsłynniejszych miejsc na świecie do pływania z rekinami wielorybimi. A dokarmianie sprawia, że rekiny zmieniają swoje naturalne zachowania migracyjne i mogą być bardziej narażone na choroby oraz kolizje z łodziami. Z tego powodu Oslop budzi wiele dyskusji wśród naukowców i ekologów. Powiem wam, że to była dziwna wycieczka i nie do końca podobały mi się te całe emocje, przepychanie, wciskanie się do zdjęcia z rekinem. Niby tam pilnowali, że zróbcie po prostu przejście dla rekina, ale ludzie się wciskali. Na nagraniu mam jak pewien pan... Nie będę mówić skąd był, z jakiego kraju.
z takiego kraju, na który troszkę mam ciętości w tej chwili za ich działania na świecie. Po prostu chamsko wyciągnął rękę, żeby pogłaskać rekinami. I nie powiem, żebym czuła się dobrze. Jak weszłam, kiedy jest ci niedobrze i masz chorobę lokomocyjną i wchodzisz na falę i morską wodę, to nie może skończyć się dobrze. Więc ja tam walczyłam o swoje przeżycie, i już sobie zanurzyłam głowę, żeby popatrzeć na rekina z odległości, ale nie wiem, odhaczone zdanie wyrobione. Nie dla mnie takie zabawy. Też ze względu na te zwierzątka. Ale jak wiecie, no to jest jednak podział. Można na to spojrzeć naprawdę z dwóch stron i próbuję się jakoś powstrzymać przed oceną z perspektywy Polki. Chyba się zbiera na jakąś super burzę, bo wieje niesamowicie. Spotkałam tu jedną panią z obsługi. Trochę się chichrała, ale wieje. Ale sprzątała wszystkie stoliki tutaj z tarasu. I zaczyna trochę kropić, więc powiedziała, chowam się do środka. Także tak, trochę ja tu siedzę i montuję, a no ta pogoda jest niezła. Nie zazdroszczę tym na łódce. Jak przyjeżdżaliśmy do tego miejsca, to podrzuciła nas właścicielka i Tomek siedział na pace, ja siedziałam z właścicielką w kabinie i rozmawiałyśmy o tym, że powiedziała mi, że tutaj Filipincy są bardzo fajni i cały czas się uśmiechają i że moglibyśmy się wiele nauczyć od nich, jeżeli chodzi o śmianie. Ona powiedziała, no tak, że nawet jak jest super źle, to po prostu się śmiejemy. I powiedziała też w kontekście takim, że bardzo szanują przyrodę, że jakby tu wszystko jest zależne od natury i tego, co się dzieje i to jest po prostu nieprzewidywalne. Niby nic, ale nie wiem, czy widzę to da. Już mam deszczyk na okularach. Telefon muszę trzymać dwoma rękami, bo wyrwie mi wiatr, nie? A w ogóle jak stoimy tu na dachu, to też właścicielka mi pokazała, tutaj są pozostałości, w sensie ja się zapytałam, czy to jest spalone, czy co, ale to jest też po tsunami, jakie to było parę lat temu. Pani z obsługi się schowała do środka, więc ja chyba również to uczynię, no bo co tu będę tak siedzieć sama na tym dachu. Szukają kogoś? Po 2 tygodniach w tym pokoju hotelowym opuszczamy to miejsce i nasz uroczy widok z dachu, za którym pewnie będę tęsknić. I dzisiaj ruszamy w drogę do Cebu City, a dokładnie na lotnisko. Wieczorem mamy stamtąd lot do Manili, czyli do stolicy Filipin. I jutro z Manili będziemy lecieć do Indonezji. Dużo wiadomości teraz mi się pojawia po prostu tak na mediach społecznościowych. W ogóle jest niebezpiecznie w tej Indonezji. I jeszcze dodatkowo dzisiaj mi wyskoczyło, że jest bardzo dużo przypadków od maja tego roku, czyli od miesiąca, przypadków wścieklizny. Ale zobaczymy, jest mega gorąco, czekam na kierowcę, żeby pojechać do Cebu i rozpocząć tą długą podróż. Tomek nie czuje się najlepiej żołądkowo i ogólnie wczoraj też miał gorączkę, więc no tak, mam nadzieję, że to wszystko się będzie dobrze nam układać przez najbliższe 72 godziny, żeby dostać się na pewną wyspę w Indonezji i tam pobyć tydzień i dalej zobaczymy.
A kto z Was był w Ikei w Manili? Bo my byliśmy tylko tu. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to jak zwykle zapraszam do polubienia lub komentowania. Dzięki i do zobaczenia w Indonezji. Jak się masz? Żyję we śnie. Dotarliśmy do guest house'u, jest, nie wiem, 3 coś w nocy, coś tam. Tak. Ładnie ogarnąłeś nam transport, bardzo dziękuję. Nie ma za co.